Musimy pamiętać, że leczenie zakrzepicy to jest temat bardzo złożony, dlatego że zakrzepicę możemy podzielić na zakrzepicę powierzchowną, nazywaną też zapaleniem żył powierzchownych. I w większości przypadków jest to choroba samoograniczająca się, gdzie stosujemy po prostu leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, a także heparynę miejscowo stosowaną w postaci żelu i ucisk. Pacjent z takim schorzeniem nie musi przebywać w szpitalu, nie musi być hospitalizowany. W tej chwili tego typu zakrzepice czy zapalenie żył leczymy głównie ambulatoryjnie. Czyli pacjent ma przepisywane leki, ma wydawane zalecenia, stosujemy ucisk, robimy kontrolne badanie USG, żeby monitorować postęp leczenia. Natomiast w większości przypadków jest to choroba, która wiąże się na przykład z zaniedbanymi żylakami, które są nieleczone przez długi okres czasu i w większości przypadków jest to choroba samoograniczająca się i nie zagrażająca życiu pacjenta. Problem powstaje wtedy, kiedy pacjent ma tak zwaną zakrzepicę żył głębokich, czyli jeżeli proces zakrzepowy dotyczy nie tylko układu powierzchownego, ale przechodzi na układ głęboki lub też nie dotyczy układu powierzchownego żylnego, ale dotyczy przede wszystkim układu głębokiego. Taka zakrzepica też w części przypadków może być bardzo skąpoobjawowa, czyli pacjent może mieć niewielkie dolegliwości, może nie wiedzieć o tym, że w głębokich żyłach toczy się proces zakrzepowy. I jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego że zakrzepica żył głębokich, jeżeli jest masywna, może doprowadzić do choroby, do powikłania zwanego zatorowością płucną. Czyli duża masa zakrzepów, które powstają w dużych żyłach, wędruje z prądem krwi przez klatkę piersiową dużymi żyłami i wpada przez prawe serce do krążenia płucnego. Jeżeli ilość tych zakrzepów jest bardzo duża, może ona zatkać główne tętnice płucne i doprowadzić do śmierci pacjenta, do nagłego zatrzymania krążenia. Więc leczenie zakrzepicy głębokiej jest już dużo bardziej problematyczne. Zwykle w pierwszym stadium tej choroby monitoruje się bardzo intensywnie pacjenta. Przede wszystkim określa się, czy pacjent wymaga hospitalizacji, czy też może być leczony w trybie ambulatoryjnym. Stosuje się leki obniżające krzepliwość krwi w dużych dawkach, w dawkach terapeutycznych. Czasami, jeżeli zakrzepica dotyczy dużych, głównych żył, takich jak na przykład żyła udowa, żyła biodrowa, żyła główna, rozważa się leczenie inwazyjne, instrumentalne, czyli mechaniczne usunięcie ze skrzepliny bądź jej fragmentację, odessanie przy użyciu metod wewnątrznaczyniowych. W skrajnych przypadkach masywna zakrzepica bądź zatorowość płucna może wymagać zabiegu kardiochirurgicznego, czyli otwarcia klatki piersiowej, usunięcia skrzeplin metodami otwartymi chirurgicznymi. Więc to jest często bardzo poważne schorzenie, które może w skrajnych przypadkach doprowadzić do śmierci pacjenta. Więc tutaj za każdym razem to postępowanie jest indywidualne i może być zarówno ambulatoryjne, z ciągłym monitorowaniem pacjenta, z wykonywaniem kontrolnych badań USG, jak również może to być hospitalizacja z zabiegami wewnątrznaczyniowymi, mniej lub bardziej inwazyjnymi, do procedur bardzo rozległych kardiochirurgicznych z zabiegami na otwartej klatce piersiowej, na otwartym sercu włącznie, na krążeniu pozaustrojowym.